Cześć, z tej strony Max. Jesteśmy już po konferencji wrześniowej, która pokazała nowy sprzęt od Apple. Jednak coś te sprzęty musi napędzać i dzisiaj sprawdzimy, co Apple przygotowało dla nas od strony systemowej. Harmonogram aktualizacji w tym roku jest dość mocno rozjechany, dlatego stwierdziłem, że podzielimy to sobie na kilka części i w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, co nowego w systemie iOS 13 zarówno na iPhony, jak i na iPady. W tym roku Apple po raz pierwszy zdecydował się rozdzielić swój mobilny system operacyjny na dwie składowe: iOS 13 jako system dla telefonów oraz iPodów Touch i iPadOS 13, który, jak to sama nazwa wskazuje, dedykowany jest tabletom od Apple. Największą zmianą nowego systemu jest dodanie trybu ciemnego na obszarze całego systemu, zarówno na ekranie głównym, jak i aplikacjach wbudowanych i zewnętrznych. Trybem ciemnym możemy sterować ręcznie poprzez przełączniki w ustawieniach lub centrum sterowania, lub pozwolić systemowi włączać go samemu, np. po zachodzie słońca lub o określonej godzinie. Aplikacja zdjęć uzyskała kompletnie nowy sposób prezentacji naszej galerii zdjęć. Nadal zachowano podział na dni, miesiące i lata. Ten prezentuje się w nowym, bardzo zwiezłym stylu. Najbardziej zmieniono widok wszystkich zdjęć, który przedstawia ścianę pełną pojedynczych klatek, a rozmiar poszczególnych fotek możemy regulować szczypnięciem ekranu. Edytor zdjęć uzyskał nowy wygląd, w którym wszystkie elementy edytora są równo eksponowane i dzięki czemu pozwala szybciej znaleźć szukaną funkcję. Ponadto iOS 13 zrównuje funkcjonalność edytora wideo z tym zdjęciowym, a to oznacza, że od teraz możemy przyciąć kadr w wideo lub zmienić barwy i kontrast. Najnowsze iPhony otrzymały nowy tryb portretowy High Key, który podobnie jak obecny tryb światła scenicznego usunie tło za fotografowanym obiektem, lecz nie podmieni go na czerń, tylko na biel. Po raz kolejny Apple dość mocno akcentuje swoją rolę w walce przeciwko zbieraniu i wykorzystywaniu danych osobowych. Najmocniej podkreśla to opcja Zaloguj się z Apple, dzięki której konto w danej aplikacji lub stronie internetowej możemy powiązać z obecnie używanym przez nas Apple ID, a podczas rejestracji system sam się nas zapyta, jakie dane chcemy powierzyć autorowi aplikacji lub strony internetowej. Ponadto Apple wdrożyło funkcję, dzięki której użytkownik nie będzie musiał podawać nawet swojego faktycznego adresu mailowego celem rejestracji. Apple utworzy specjalny adres, który będzie służył jako skrzynka przekierowująca do właściwego adresu mailowego. Dostęp do lokalizacji użytkownika został ograniczony. Od teraz system nie pyta się, czy udostępnić lokalizację stale. Dostępne są opcje Pozwalaj, gdy używam aplikacji oraz Pozwól tylko raz. Ponadto urządzenia z 13 zapytają się nas o pozwolenie na używanie Bluetooth przez aplikację. Niektóre używają właśnie Bluetooth do określenia przybliżonej lokalizacji użytkownika, np. poprzez beaming z innym urządzeniem z włączonym GPS-em. Ponadto kamery zgodne z HomeKit otrzymały funkcję monitoringu. Kamery będą wysyłać dane do iCloud, a Apple oferuje 200 GB miejsca na każdą kamerę, co pozwala na przetrzymywanie materiału do 10 dni wstecz. W mapach otrzymujemy nowy widok Rozejrzyj się, będący odpowiednikiem Street View od Google. Póki co możemy podglądać niektóre ulice większych miast USA, jednakże dopracowanie oraz zadbanie o detale fizyki jak paralaksa obiektów podczas poruszania się zasługują na pochwałę. Ponadto Apple zaczyna powoli odłączać się od TomToma i tworzyć w pełni własne mapy. Firma zapowiedziała, że do końca 2019 roku zostanie uzupełniony cały teren Stanów Zjednoczonych. Czekamy na resztę świata. Z rzeczy praktycznych możemy tworzyć kolekcje miejsc, w których byliśmy, a także parować je ze zdjęciami z galerii. Wiadomości, a dokładnie iMessage, uzyskały możliwość udostępniania swojego imienia oraz zdjęcia profilowego. System po aktualizacji sam nas poprosi o zrobienie tego oraz pozwoli nam wybrać, jak i kiedy chcemy podzielić się swoimi danymi. Możemy wybrać opcję automatycznie lub ręcznie. Memoji dostały teraz wszystkie urządzenia, nawet te, które nie posiadają Face ID. Różnica jest taka, że Memoji na tych urządzeniach nie może działać w roli Animoji, czyli śledzić gestykulacji użytkownika. Zamiast tego dostajemy zestaw naklejek z naszą podobizną, podobny do snapowego Bitmoji. Aplikacja przypomnienia zyskała nowy wygląd. Na samym wierzchu wyświetlane są 4 kafelki, dzisiaj zaplanowane, wszystkie oraz oflagowane. Tam trafiają nasze poszczególne przypomnienia. Aplikacja także potrafi wychwycić naszą aktywność na urządzeniu i podpowiedzieć jedno z przypomnień. Na przykład, gdy utworzymy przypomnienie, aby spytać osobę X o coś, to gdy kiedyś napiszemy do tej osoby, to system wyświetli to powiadomienie. Ponadto przypomnienia wychwytują przedział czasowy i proponują ustawienie przypomnienia. Aplikacja Zdrowie przeszła gruntowną zmianę. Od teraz to spersonalizowany kompan zdrowotny, przedstawiający określone dane zdrowotne oraz sugerujący niektóre parametry życiowe. Między innymi zdrowie jest w stanie samo zasugerować, że na przykład dzisiaj poruszaliśmy się mniej niż zazwyczaj. Apka, tak jak zawsze, współpracuje z urządzeniami i apkami zdrowotnymi, w tym z Apple Watchem, a ten również otrzymał wiele nowych funkcji zdrowotnych wraz z watchOS 6. I tak, w zdrowiu możemy teraz znaleźć informacje o cyklu menstruacyjnym, hałasie otoczenia lub poziomie dźwięku ze słuchawek. Aplikacja Skróty od teraz jest preinstalowana, potrafi bardziej zanurzyć się w system, a także posiada automatyzacje osobiste, dzięki którym urządzenie może wykonywać jakieś czynności, gdy na przykład coś włączymy w systemie lub zbliżymy określony tag NFC. iPadOS 13 to z kolei odsłona 13 na iPada,
iPada. Zmiana nazwy nie jest przypadkowa, bo iPad to teraz dosłownie kombajn wszystkiego, czego oczekujemy od komputera w zakresie produktywności oraz od urządzenia mobilnego w zakresie jego poręczności. Slide Over może od teraz trzymać wiele aplikacji naraz. Wystarczy kilka nawrzucać do tego widoku, po czym na dole pokaże nam się homebar, którego pociągnięcie w górę ukaże osobny multitasking tylko dla Slide Over. Ponadto korzystając z homebar możemy przełączać się między apkami, tak jak już to robimy na iPhone'ach lub iPadach Pro. Nowy ekran główny pomieści teraz dużo więcej aplikacji na jednej stronie, a na ekranie głównym możemy zmieścić również pas widgetów. iPad uzyskał funkcjonalność Haptic Touch. Co prawda nie dodaje nam to odpowiedzi z urządzenia w postaci wibracji, jak robią to iPhony, ale dłuższe przytrzymanie palca na ikonie odpali Quick Actions. Tak jak na iPhone'ach. Same aplikacje mogą być uruchamiane w kilku przestrzeniach, to znaczy oknach. Możemy na przykład wyciągnąć pojedynczą kartę z Safari i ustawić ją obok działającego już okna. Ponadto w Quick Actions zawsze znajdziemy funkcję Pokaż wszystkie okna, która wyświetli zarówno aktywne, jak i zminimalizowane okna jednej aplikacji. Tą funkcję nazywamy Exposé, tak samo jak w Macach. Apple Pencil zyskał swój własny pakiet do deweloperów Pencil Kit, dzięki któremu zewnętrzne apki również będą w stanie wykorzystać potencjał rysika, który skrywa się za iPadOS 13. Przeprojektowano także paletę narzędzi, a samym rysikiem możemy teraz zrobić zrzut ekranu, rysując kreskę do środka od dowolnego z dolnych rogów ekranu. iPad współpracuje także z macOS poprzez funkcję Sidecar. Dzięki niej iPad staje się drugim monitorem, zdolnym przyjmować także funkcje tabletu graficznego, w tym obsługiwać właśnie Apple Pencil. Klawiatura ekranowa zyskała nowy tryb poręcznej klawiatury, wystarczy uszczypnąć dużą, aby zmniejszyć ją do rozmiaru tej z iPhone'a. A klawiatura fizyczna zyskała dużo przydatnych skrótów klawiszowych. Safari na iPadzie od teraz identyfikuje się jako ten macowy, dzięki czemu iPad zawsze będzie ładował pełną stronę internetową. A także wbudowany mu został menedżer pobierania. Od teraz można pobierać pliki na iOS. Wiele lat na to czekaliśmy. Z pozostałych nowości z całego iOS 13 warte uwagi są takie elementy jak nowy panel zrzutów ekranu, bardziej schludny i umożliwiający przechwycenie całej strony internetowej lub maila do formatu PDF, Apple Arcade, czyli swoisty gamepad od Apple, który właśnie dzisiaj wystartował i oferuje ponad 100 gier na wszystkie platformy Apple za 25 zł miesięcznie, udostępnianie dźwięku na kilka par AirPodsów, sterowanie głosowe działające tylko po angielsku, które umożliwia kompletne przejęcie kontroli nad urządzeniem używając tylko i wyłącznie komend głosowych. Show grid. Tap 24. Go home. Swipe right. Swipe left. Swipe left. Nowa strona główna Safari, która zostawia m.in. wysłane linki z wiadomości, niedawno zachowane strony w czytelni lub otwarte i przerwane na innym urządzeniu, nowy sposób nawigacji w systemie, podczas przewijania możemy chwycić suwak i przewinąć bardzo długą stronę, na iPadzie możemy kopiować, wycinać lub wklejać używając gestów 3 palcami, przemieszczanie kursora odbywa się po prostu jako chwycenie i przesunięcie palca po tekście, rip loopa, aplikacja pliki z widokiem rzędów na iPadzie oraz wsparciem dla wszelkiej maści pamięci zewnętrznych, tutaj największe pole do popisu ma iPad Pro ze swoim gniazdem USB-C, obsługa kontrolerów DualShock 4 oraz Xbox Pad do grania, a także obsługa myszki, zarządzanie czcionkami oraz możliwość dogrywania ich z App Store, nowy panel udostępniania, który w jednej kolumnie zbiera pobliskie destynacje AirDropa oraz ostatnich nadawców z wiadomości. Także tak, bierzcie i aktualizujcie z tego wszyscy.